Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812. Zapraszam na mój chow Bergman Farming Simulator 25. No jak widać po tej planszy początkowej doszedłem do wniosku po tym moim niepowodzeniu ze sprzedażą okopowych, a de facto z błędem, który tam jest dotyczącym zwyczajnie tego triggera, gdzie mogę sprzedać te ziemniaki, a muszę sprzedać w konkretnym punkcie. No postanowiłem zwyczajnie, prześpijmy się do godziny 9. Postanowiłem, że tak powiem, przywrócić save'a poprzednie, z początków, tak, i jeszcze raz wykonać prace, których wtedy zacząłem wykonywać. Więc jesteśmy we wrześniu. Ja tutaj jeszcze przypomnę moją konstatację dotyczącą finansów, że miesięcznie muszę za 11 000 zarobić. Stąd zawsze szukałem tutaj zleceń. I tutaj jest zlecenie na kultywatorowanie a 4000 i zbieranie plonów. I tutaj mamy właśnie, zobaczcie, tym razem zbiórka plonów. I co tutaj jest? Uprawa burak. Buraka zbieramy i mamy odwieźć tu. Ja nie wiem, czy ten skup działa z burakami, więc powiem wprost, zastanawiam się, czy to puścić, czy też nie puścić. Zobaczmy jeszcze sekundkę. Czym my to będziemy zbierać? Bo ja tego szczerze mówiąc, tych buraków ja za często nie zbierałem i tych kombajnów buraczanych to tak średnio pamiętam. To jest, zdaje się, ten do marchewki buraka. I czy on ma jakąś pojemność? Czy to od razu wysypuje? No i tu mam kłopot, bo jeśli od razu wysypuję, to by trzeba było z tą przyczepą za nim jechać, jakąś taką nie za dużą, a nie chciałbym się w to bardzo angażować. Jeśli się mylę, to dajcie mi jakiś komentarz, bo może się mylę faktycznie, że on nie zmagazynuje i potem raz na jakiś czas można wysypać i wtedy jest ok. Dobra, zobaczmy jeszcze co na wyprzedaży. Nie ma takich fajnych sprzętów, jak było poprzednio. No ale to nic, musimy się wziąć za jakąś robotę. Tu mamy parę skrzynek z sałatą. I prawdę powiedziawszy, wożenie tego chyba tym, to już trenowałem na poprzednim odcinku. Niezbyt mi się to podobało. Chyba lepszy byłby jakiś wózek. No, ta sałata też tutaj w tym ogródku, ona się respi w takich niedużych kartonikach. Ok. Ja ją tutaj zapakuję. Dobra, i tutaj więcej na ten wózek nie będziemy kładli, bo będzie problem. Zastanawiam się tylko, gdzie tą sałatę przechowywać. Tu są jakieś drzwiczki. Aha, no taka pakamerka. Może tą sałatę na tą chwilę trzeba do tej pakamerki władować, co? A potem tylko ją przerzucić do królików, jak będzie potrzeba. Może na razie tak zróbmy, że włożymy to do pakamerki. Aha, bo tutaj mogę sobie odłożyć piłę, spray i to czyszczenie. A, no właśnie. Dobra, ale na razie tu zostawimy te dwie, tamte zostawimy tu. Co, dlaczego nie mogę cofnąć? Aha, bo drzwiczki się otworzyły i mnie pewnie blokują. No właśnie. Hop. No. No okej.
Dobra. No to na razie to mamy. Słuchajcie, niech no ja tutaj się rozejrzę, co ja mam do zrobienia. Po pierwsze, pojedziemy zrobić to kultywowanie. Czyli przyjmiemy tutaj e, tą robotę. Zbiór plonów, co my tutaj mamy? Fasolka zielona nie, szpinak nie, burak nie, pasternak nie. Nie wiem, jak te skupy działają. Opryski teoretycznie można by i tutaj nie pamiętam, czy my mamy sprzęt do pryskania. Weźmy sobie to kultywatorowanie. Przyjmij i pojedziemy tam, od razu puścimy pracownika, bo sami nie będziemy tego robić. A, pierwszy falstart. Dobrze, nierozgrzani jesteśmy, zwalmy to na te karby. Zerknijmy tylko, gdzie ja mam jechać. Gdzie to tutaj blinka, czyli do głównej drogi i w lewo. Taki trochę trudny dojazd do tego pola, ale spróbujmy, zobaczmy, jak to wygląda. Oznacz miejsce, może będziemy je widzieć lepiej wtedy. No zawsze to parę tysiaków zostanie w kieszeni po tej robocie. Okej, pan mnie tutaj nie będzie wyprzedzał. Chwilowo przynajmniej. No, troszkę widzę rozgrzewki, trzeba więcej zrobić. Z tyłu jakiś samochód tutaj ewidentnie się toczy. No i będzie wypadeczek. Się chłopaki spotkali. A ja gdzieś tutaj powinienem odbić i pojechać taką tutaj malowniczą drogą w górę, w prawo. Proszę bardzo. No całkiem ekstra. I pole jest po prawej stronie. Tam gdzieś w dolinie. No, taka dzika łąka jest. Też fajnie. Tak, i tutaj droga skręca. No bardzo sympatycznie ta mapka jest zrobiona, naprawdę bardzo. No, tutaj mamy wjazd na tą łąkę. Bardzo fajnie, no naprawdę bardzo piękna mapka. Aczkolwiek jeszcze ma tutaj swoje niedoskonałości, ale ja myślę, że z czasem te niedoskonałości zostaną wszystkie wyeliminowane. Tak, włączyłem sobie pana. Pan się powinien wziąć za robotę. Dobra, a my tymczasem... Pan tu będzie robił, a my tymczasem zerkniemy sobie... Gdzie my są? Tu my są i mamy kupioną czwórkaczkę. Więc byśmy zerknęli sobie, czy ja nie pamiętam, czy ja zwiozłem z czwóreczki wszystkie
całe siano, bo już to chyba trzeci raz nagrywam. Widzę, że chyba nie, siano stoi. No, siano stoi, więc musimy to sianko zwieść. Ale zanim zacznę zwozić to sianko, to pozwolę sobie jeszcze wrócić do winnicy i ewentualnie włączyć produkcję, której jeszcze nie ma. Tak naprawdę zdaje się, że beczki stale się tam produkują wino. Tak, przerabiają sok z winogron. Ja bym chciał je w całości przerobić na wino, bo ma to najlepszy przelicznik. Nie wiem, czy mi roku starczy na to. Mam nadzieję, że tak. Wino skrzynki to jeszcze za dużo tu nie ma. Wino 200 litrów. I ja bym chciał zrobić tak. Aktywuj palety i aktywuj skrzynki. Prawdę powiedziawszy, jedno i drugie chciałbym zobaczyć. Jedną skrzynkę żeśmy wyprodukowali, reszta nie. Więc niech to sobie tutaj zasuwa. A my wrócimy w takim razie nie tu. Nie do Kubotki, nie do Lizarda, tylko wrócimy do tego naszego Bohomota i zaczniemy wozić siano. Zaczniemy wozić siano. A jak wyprodukujemy więcej wina, to będziemy się zastanawiali, czym to wino przetransportować do jakiegoś skupu. Na tą chwilę jeszcze tak do końca, znaczy mamy lawetkę, nie, na którą możemy to zapakować, ale nie mamy żadnego takiego istotnego sprzętu, który to będzie robił. I tutaj jak zwykle mam problem. Może ja pojadę z takim oglądem, to widzę jak te koła są skręcone, to widzę w którą stronę powinienem coś tutaj działać. O, może lekko. O, i postawimy to obok kombajnu. No, myślę, że możemy uznać, że to już stoi. Dobra, i spróbujemy teraz się podłączyć pod tą dużą przyczepę. I po raz kolejny pozbierać siano, słuchajcie. To siano już chyba było poprzednio zbierane. Jeśli się nie mylę, to było zbierane. Ok. Więc ja tylko zaraz podjadę i zbiorę pierwszy snopek i zrobię krótkie cięcie, żebyście nie musieli po raz kolejny tego samego oglądać. Dobra, bo też jest wrzesień i wydaje mi się, że ja mógłbym już coś też posiać. Bardzo dużo, szeroka ta przyczepa jest, no ale ogarnęliśmy ten wjazd. Tu musimy przywieźć sianko. Wszędzie mam te drzwiczki pootwierane i mógłbym je pozamykać trochę. O, widzę, że wrzesień, mgiełka się zrobiła już. No więc słuchajcie, dla tych, którzy nie widzieli, no to teraz z tych
suszarni na patykach, to zabiera się w ten sposób, że trzeba podjechać. To nawet całkiem dobrze daleko ten trigger zbiera. RK. I to zobaczcie. Jak wkładałem tutaj trawę, to było 8000 litrów, a siana mam tylko 7200. No tak to wygląda. Ok, to widzimy się, jak zaraz to siano wszystko zbiorę. Ok, to chyba już będzie jeden z ostatnich snopków siana. Tak, jakieś niedobitki zostały. Pozostałe pokazują, że niby coś jest, ale tak naprawdę tutaj wszędzie już jest 0. Teraz podjedziemy, sprawdzić to 0. Tak, siano 0. Tak, to została nam to jakaś mikroskopijna ilość. 478 litrów. No coś, co się nie zmieściło za bardzo do przyczepy ostatnimi czasy, czyli wyszły mi 2 pełne przyczepy siana, więc tego siana mamy tutaj sporo. Trochę zbyt... Oho, właśnie tak podejrzewałem, że zaraz wjadę w ogrodzenie. Trochę zbyt nonszalancko podjechałem. Dobra, spróbujmy wycofać. Zobaczymy. Póki co to się nie bardzo udało. Więc wycofamy i podjedziemy jeszcze raz elegancko. Myślę, że tak będzie już dobrze. Naprostujemy kółka. To już jest wysyp. Tą resztkę, dobra. To teraz elegancko postaramy się wycofać. Dobra. Słuchajcie, ja na razie stanę na środku placu i zastanowię się, co dalej. Może nawet od razu zrobię zapis tej gry, żeby już do tego nie wracać po raz kolejny. Zobaczmy, jak tam idzie naszemu pracownikowi. No, wydaje mi się, że tylko te boczki mu zostały. Musimy go obejrzeć. No. Dobrze mówiłem, zostały mu boczki, to niech on sobie uprzejmie pracuje. Jeszcze raz zerkniemy na nasz łańcuch produkcyjny. Jak tam nam się butelkowanie wina, palety, no brakujące materiały to głównie wino chyba. To jest aktywne, tak? Tutaj niby... Aha, tutaj nie mamy wina, dostarczone materiały. A dlaczego te materiały tutaj winne nie przychodzą? Sok z winogron, wino dopiero 4 litry, bo to leżakuje. No dobra, no będziemy czekać, aż to wyleżakuje odpowiednio. Mamy wrzesień. Pytanie, kiedy w tej winnicy się liście obrywa? Czy ja mogę jakąś podpowiedź dostać? Jeszcze kontrakty, jakie tutaj są aktywne. A co to tutaj jest? Zbiór plonów skąd? Aha, z takiego malutkiego. Jakiś pasternak. Nie zupełnie mi się nie opłaca. Dobra. Zwierzaki. Zwierzaki mają wszystko. Króliki. W zasadzie warzywa. A do warzyw zaliczymy, jak mnie pamięć nie myli. Jak to było?
to te króliki. No i nie pamiętam co nacisnąć. To słabe to jest. Prawy Alt. To było jakoś tak? Nie. Tak, tak, tak. O, właśnie. Marchew, sałata. Dobra, dobrze pamiętałem. Więc sałatę mamy, więc teoretycznie nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby te króliki tutaj ogarnąć. Tylko do królików potrzebujemy też, wydaje mi się, zobaczmy, czy tą sałatę możemy im dostarczyć. Klatka dla królików. I tą sałatę byśmy wzięli stąd. Hop. Może szybko to się zamyka. Mhm. Że ja to przesunę odrobinkę, żeby mi ten trigger od drzwi tego znowu nie łapał. No i się stało. Dobra, udało się. Teraz gdzie ja tą sałatę? Tu nie. Tak, trzeba ją do klatki wpakować. Dwie skrzynki sałaty. Zobaczymy, ile one nam robią. Czy one nam robią jakieś tutaj istotne wartości? Robią nam 48 litrów. No to teoretycznie ten cały ogródek powinien dać radę tą sałatę dla królików zrobić. Czy ja mogę wsiąść do tej maszyny? Dziwna sprawa, w ogóle nie mogę wsiąść do tego wózka. I nie wiem dlaczego. O, ale cały wózek mogę przenieść. To tak śmiesznie trochę. Teraz nie chcę tego wózka, słuchajcie, naprawdę. Nie chcę tego wózka, bo po prostu to jest jakiś dramat z tą sałatą przewożoną tym wózkiem. Już poprzednio zdaje się było tak, że wózek, tylko nie wiem czy ja to nagrywałem, czy tylko to sam widziałem, że ten wózek wpadł w jakiś taki dziwny stan. Mhm.
Tego w ogóle nie mogę wziąć. No po prostu bomba. Hop. O. No, mamy to. Spróbujmy jeszcze raz wsiąść na ten wózek. Albo do tego wózka. Jest. Zapiąć pasy. I może nam się uda doprowadzić to do tych królików, bo teraz wyglądamy bardzo zacnie z tym wózkiem. Śmigamy, śmigamy. No i leżymy, tak? Nie. Wykręcę tak ledwo widzę. A już tutaj może być ciekawie. Dobra. Postaw właśnie ten wózek. I wrzucimy to po swojemu. Raz. No nie jestem fanem tego wózka, naprawdę. Dobra, mamy to. Wózek byśmy mogli stąd wyprowadzić, tylko ja wcześniej tutaj otworzę tym królikom to wyjście. Zamknąć nie idzie. Dobra, najlepiej będzie ten wózek po prostu ręcznie odnieść gdzieś, żeby sobie stał i mi za bardzo nie wadził, bo nie jestem jego fanem. Co teraz? Teraz mi zostało chyba wrzucić im jakąś słomę. Z tą słomą mam problem, bo siano i słomę. Problem mam taki, że nie mam tego w belkach i nie wiem, czym ja to przewiozę, chyba że taczką. Ale te taczki nie są zbyt wydajne. A nic innego chyba mi tutaj nie zadziała, tak coś mi się wydaje. Spróbujmy może tylko tą taczkę wziąć jakąś. Chyba żeby spróbować tym awantem malutkim pojeździć. Tym najmniejszym albo tym zatorkiem. A ten wózek ile on mieści? 300 litrów. A wózek stąd. Tu mamy taczkę i ona mieści litrów 258. I nie mamy nic innego mądrego do wożenia. Mamy jeszcze taki sprzęt i ten sprzęt mi się troszkę bardziej podoba do wożenia tej sałaty. I być może tak zrobimy, że ten wózek weźmiemy do wożenia tej sałaty. Albo taki większy, tylko ten większy nie wiem, czy tam się zmieści. Dobra. Słuchajcie, moi kochani. Koszty paliwa. Czy ten kolo tam skończył? Tak wygląda.
No tutaj został tylko ostatek taki do zrobienia. Nie wiem, czy to zadanie jest zrobione, zaliczone. Zobaczmy. Ukończono. No to skoro ukończono, to słuchajcie, robimy odbierz, tak. I jesteśmy o 4000 bogatsi i wracamy. Może coś nowego mamy w zleceniach? Nie. Nie. Kamienie mnie nie interesują, więc nie będę ich zbierał. No to odjazd tak naprawdę. Spróbujemy tutaj pojechać tą dróżką, której na mapie tak do końca nie widać. A nie, widać. A bardziej w lewo mogę pojechać. Troszkę na skróty. Przez tą łąkę trochę na skróty pojadę. Tutaj powinienem do drogi dojechać bezproblemowo. O, troszkę komuś po jakiejś uprawie przejechałem, ale może się bardzo nie pogniewa. No i powinniśmy na myjkę pojechać, troszkę umyć nasz pojazd. Zaraz sprawdzimy, ale myjka zdaje się jest tu blisko. Czy ja myjkę dobrze tutaj pamiętam, że gdzieś tu widziałem? Gdzie ja widziałem myjkę? To jednak nie tutaj chyba. Mhm. Tu są jeszcze duże miejsca parkingowe. To przejedźmy przez główną bramę. Co by tej myjki poszukać? Co by brudasa umyć? Czy ja na mapie wypatrzę myjkę? Mogę nie wypatrzeć tej myjki, tak coś mi się wydaje. Dobra. Pojeździmy troszkę, albo... Gdzieś tu myjka była i to na pewno nie było tutaj przy garażu. Nie, tu też nie. Dobra, może zróbmy tak, że ja tą myjkę sobie poszukam w innym momencie, nie teraz. Teraz sobie zostawimy maszynkę na placu po prostu. I zobaczmy, co my tutaj mamy w tym miesiącu do zrobienia. Mamy jęczmień. Mamy pszenicę. Słuchajcie. Ja myślę, że można by jęczmień posiać. Tak, mamy 2 pola. Można by posiać jęczmień. A jak te pola wyglądają, jeśli chodzi o nawiezienie? Więc nawiezienia póki co nie ma, ale wapnowanie tutaj fragmentami tylko wymaga. Dobra, to spróbujmy ten jęczmień posiać. Tak sobie myślę. I jęczmień byśmy rzucili może na pole numer 1, co? Co ja jeszcze miałbym tutaj zrobić? O, może będziemy dzisiaj po prostu siać.
Tak myślę, że to nie będzie głupi pomysł, więc tutaj długo nie będziemy stać tym traktorem, tylko jedziemy po siewnik. Czyżbym w murek trafił z uwagi na ten krzaczek? No tak wygląda. Dobra. No i czy ja tutaj się zmieszczę? Z ledwością, ale wchodzę. Dobra, to opuść. Weźmy siewnik, którego żeśmy do tej pory jeszcze chyba nie używali. Zobaczmy, co to za maszynka. Pierwszy raz siewnik. Dobra, co my możemy z nim tutaj zrobić? Pszenica. Nie, chcemy jęczmień. Otwórz pokrywę, wybierz. Zatrudnij pracownika. No więc ja bym chciał jeszcze tylko zobaczyć przez chwilkę. To jest ta maszynka i ona mieści i nawóz, i nasiona. Ok. To spróbujmy gdzieś podjechać i zobaczymy, czy uda nam się wziąć ten nawóz i nasiona. Pozwolimy sobie otworzyć pokrywkę. No i załadować coś. Nic nie idzie załadować. Więc wygląda, że te big bagi muszę tutaj chyba zdjąć najpierw. Dobra. One tutaj zaraz gdzieś się pewnie zrespią. Pam, 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 pam. To gdzieś tu było. Paleta nasion. Big bag wapno, nawóz stały. Dobra, jeden nawóz stały i byśmy chcieli też nasionka. Big bag nasionka. Ok. Wracamy i tankujemy. Tak, bo to działa na zasadzie magazynu, ja całkiem o tym zapomniałem. A gdzie ja teraz będę miał nawóz? Czyżby można było ten siewnik rozbudować o coś? No zobaczmy. Tutaj mamy... Tu mamy jakąś naprawę.
Modyfikuj. Wysiewacz nawozu. No właśnie, brakuje mi tego wysiewacza nawozu. Aha, to jest taka dobudówka. No i git. Finansowanie. Nie działa. Hmm. Tak, modyfikuj chcesz kupić. A jak będę chciał tak, to nie działa. No to tak, chcę kupić. Tak, chcę kupić i w takim razie chciałbym również załadować nawóz, nie? No to wracamy. No, niedużo, ale zawsze trochę jest. No i teraz pytanie, czy uda nam się to wyjechać przez tą bramkę. Tak na styk. No i te 4000, które żeśmy tutaj uzyskali z kontraktu, poszło po prostu w siewnik. Tak, ja bym chciał linię GPS 4,4. Zróbmy troszkę mniej, 4,3, a reszta jest ok. Proszę na mnie nie krzyczeć, bo ja tutaj będę siał. I zaczniemy te siewy od tej tutaj linii. Dobra. Obniżmy, włączmy. No i możemy jechać. Ależ tam mgła wisi. A w październiku będę chciał ciąć trawę, to dopiero będzie mgła. Dobra, koniec. Teraz wjedziemy w tą linię. A może w tą, którąś będziemy robić. Mamy GPS-a, więc powinniśmy dać sobie tutaj radę bez problemu. Ok, opuść. Aha. No i pięknie. No, bez tych linii to by było troszkę gorzej tym pracować. Dobra.
jedziemy. Pytanie, czy ten siewnik wymaga aż takiej mocy, żebym tego John Deere'a tutaj wykorzystywał. Tego nie pamiętam, ale słuchajcie, tak się będziemy tutaj w ten oto sposób pracować. Okej. Hop. Na szczęście tego ani nawozu, ani tych nasion za dużo nie schodzi, więc nie jest to jakieś bardzo kłopotliwe jak na razie. Sam tutaj siewnik całkiem fajnie się sprawdza. Okej. Jedźmy do linii. Tak, i mamy na razie paski jak na boisku piłkarskim. Nie wiem, czyście zauważyli, nie wiem, z czego to wynika, czy to tak ma być, że ta trawa na boiskach piłkarskich często jest taka popaskowana. Muszę przyznać, że nie wiem, na czym to polega i dlaczego tak, ale tak to jest. Dobra, tu jest koniec. Mhm. Pięknie, pięknie. Prawie nam się udało w dobrego. Bo te 3 ostatnie to będą chyba już te, które dookoła się jeździ, więc myślę, że tutaj całkiem dobrze mi się trafiło. Więc spróbujemy teraz tak to rozwiązać jakoś. O, żeby tutaj trafić. No dobra, na przykład w to. Jedziemy. No i w ten sposób, słuchajcie, będziemy robili pole za polem. Więc ja tutaj zaraz do Was wrócę, jak to pole skończę. Ok, kochani, to robimy ostatnią rundkę po tym polu. Ostatnie kółeczko dookoła. Troszkę zeszło mi na tej robocie, ale starałem się to robić chyba tak, jak to robią fachowcy. Na tym polu, słuchajcie, nie widać żadnych kółek. Wszystko pięknie tutaj jest zrobione, tak myślę. Wszystko w najlepszej jakości, bym powiedział. Tu zrobimy dojazd do końca. Nie wiem, czy tak się robi, ale ja tak zrobię. Podniesiemy i spróbujemy nawrótkę zrobić. Może siewnik się całkiem nie poskładał do kupy. Ok. Dobra. Wjechaliśmy.
No fajnie, fajnie, pięknie to wyszło. Podobać mi się. Dobra. Myślę, że możemy... Do przodu damy? Nie, troszkę do tyłu. Tutaj mamy na tyle miejsca, że powinniśmy wykręcić cały czas. Ok. No i ostatni przejazd. Czy przedostatni, bo chyba ostatni tam na samym dole jest. I się zastanawiam, jaką tutaj drugą uprawę strzelić. W co tutaj pójść teraz? Dobra. Przecież ja tu nic nie sieję, tylko robię przejazd z podniesionym siewnikiem. Dobra. Aha, nie podniosłem siewnika. Ach, przykro mi bardzo, byłem przekonany, że tak. Dobrze. Tak się zastanawiam, co tutaj dalej, bo chciałbym jeszcze bawoły zrobić. Zaraz zerknę, co krówki jedzą, bo trzeba by coś posiać takiego, co krówki jedzą. I może tam to pole zostawię na jakieś cośki dla krówek albo dla bawołów. No, do góry i wyłącz. To teraz mamy to i tu możemy sobie zawrócić i się zastanowić, co dalej. Może na chwilkę tutaj staniemy, żeby się pozastanawiać. Ok. Zobaczmy, to pole tutaj jest nawiezienie ładne, czyli jest ładnie zrobione w całości. Mamy drugie pole numer 2 i tu byśmy chcieli sobie... Jak to było? Tak, tak. Nie, to z altem. Tak, tak, tak. Ctrl Alt F. To nie tak, nie tak, nie tak. Pamiętam, że z Shiftem, jak to było? Pokażcie mi to jeszcze raz. Prawy Alt, może prawy Alt, prawy Ctrl i F? Nie. Prawy Alt, prawy Shift i F? Może nie na mapie. O właśnie, nie na mapie. Więc jęczmień i pszenica to kury spokojnie spędzą. No to mnie trochę martwi to okopowe, burak czerwony, kiszonka albo siano to 80, trawa, koniczyna. Więc ja muszę mieć trawę albo robić TMR, a TMR siano, słoma i kiszonka. Ponieważ trawę tutaj się coś ciężko przechowuje, to by może trzeba było zrobić kiszonkę. Na następny pokos. Bo słomę byśmy mieli, kiszonkę i siano byśmy mieli.
Więc moglibyśmy TMR robić albo jechać z trawą. Tylko trawę by trzeba było w kostkach zrobić i gdzieś rzucić w kostkach i karmić to tylko te krówki kiszonką, przepraszam, sianem i koniczyną albo trawą. Bo kiszonka znowu w tym silosie będzie wymagała pewnie ubijania. Czyli wypadałoby jakaś kostkarka, żeby była, żeby tutaj coś z tą trawką takiego zrobić. Czyli tak naprawdę jednej rzeczy jeszcze nie wiem. Czy jakieś sorgo mi jest potrzebne? To dla kaczki. Ewentualnie i dla kurczaków sorgo. Królik siano, czyli siana dużo. Kukurydza to już dla świnek. Trawa siano. Trawa siano nie ma znaczenia. Czyli jakaś kostkardka by mi się przydała, taka nieduża. Bo świnek na razie nie chcę robić. Chcę zrobić tutaj chcę zrobić jeszcze krówki. Chcę zrobić krówki. No dobra, troszkę jestem w kropce. Ale ja myślę, że na tym drugim polu jeszcze puścimy pszenicę. Więc jedziemy tą pszenicę robić. Nie szpinak. Jest pszenica. Na tym polu będziemy podobnie pracować. Dlaczego to pole jest tak w poprzek? Jak ono tutaj jest narysowane? Nie chcecie. A dlaczego tak krzywo jakoś? Kąt przejazdu. Jakbyśmy tak zmienili? No dobra, 0. O, na 0 byśmy zmienili. I zaczniemy od środka. No i co, ten kąt się zmienił już? Czy się nie zmienił? No dobra, może się zmienił. W zasadzie możemy zacząć od tych tutaj małych kreseczek. O właśnie, coś ten deseń. Nie wiem, czy tutaj za dużo się nie najeżdżę w ten sposób.
One się z czasem coraz bardziej wydłużają. Dobra. No, jedymy, jedymy. Tutaj do pszenicy mam wrażenie, jakby tego więcej nawozu szło, czy się mylę? No i pięknie. Już te proste, takie fajne, długie teraz tutaj. No, coraz więcej tego pola zrobionego się robi. Jedymy, jedymy. Wstajemy. Słuchajcie, dobra, ja tu sobie to w ten sposób porobię i widzimy się na końcu jeszcze. Chociaż w zasadzie materiał godzina i 3 minuty. Dajcie znać, jeśli będziecie oglądali, co jeszcze mógłbym tutaj fajnego zrobić w tym momencie. Bo na razie, tak jak mówię, staram się uzbierać trochę paszy i chyba, tak jak na to patrzę, mam 3000, więc raczej bez jakichś pożyczek dodatkowych się nie obejdzie, żeby móc płacić obecnie raty, plus kupić kostkarkę, bo wydaje mi się, że bez tej kostkarki będzie mi ciężko funkcjonować, ciężko coś podrzucić, a te małe kostki są na tyle wygodne, że wypadałoby je wyprodukować tą kostkarką. Już mam z nimi spore doświadczenie, bo w poprzedniej serii, akurat nie na Hofie, ale na mapie Hutan Pantai robiłem te kosteczki, pakowałem właśnie na tą przyczepkę, co ją tutaj też wziąłem, bo mi się podobała, automatycznie tam autoload był, więc myślę, że te kosteczki można by sobie tutaj spokojnie, bezproblemowo produkować i potem w obsłudze są o tyle fajne, że tutaj te wszystkie, większość tych zagród jest zrobiona pod małe maszyny, podręczne wózki, więc takie małe kosteczki damy radę spokojnie zapakować na jakiś ręczny wózek i je na spokojnie wwieźć do obory, czy do chlewni, czy do królikarni, gdziekolwiek, czy nawet do kur, tak? Ja trochę się pobawiłem z tą słomą,
ale gdybym miał te małe kosteczki, to by było dużo wygodniej. No ja myślę, że ta inwestycja w co ja zainwestowałem, w taśmociąg się przyda, bo tak czy inaczej to jest uniwersalny taśmociąg, który wszystko pozwala zapakować. Mając taśmociąg, lawetę, wszędzie mogę pojechać i wszystko zapakować de facto. No, z wyjątkiem ziemniaków do skupu, jak się okazuje. Okejka. Także słuchajcie, na dzisiaj to będzie wszystko. Ja sobie dokończę te pole poza nagrywaniem. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla Was. Cześć.